Siemanko, pozdrowienia z pięknych norweskich Lofotów. Jesteśmy po prostu zachwyceni. Jeśli nie widziałeś wczorajszego odcinka, to koniecznie sprawdź, bo to jest po prostu niesamowite, co zobaczyliśmy i co wam pokazaliśmy. A teraz pokaż nasz niesamowity obiad. A teraz tak, właśnie sobie... ugotowaliśmy makaron i się zorientowaliśmy, że nie mamy sosu do niego. Nie wiem jakim cudem. Ale mieliśmy rybę po grecku, więc uwaga, przed Państwem. Nowe danie, cóż za finezja, makaron z rybą po grecku. A jak? Voilà. No i bardzo ładnie to wygląda, no nie ma co. Nie no, ale jest pyszne, ja nie żartuję, naprawdę jest bardzo dobre. To ma smakować, nie wyglądać, pamiętaj. Żeby gazu nie tracić. No i ruszamy dalej. Wyjeżdżamy właśnie z Rejne. Tu było tak totalnie super. I pamiętajcie, jak tu przyjeżdżacie, to idźcie na górę. Choćbyście nie wiem jaką mieli słabą kondycję, jak słabo się czuli i tak dalej, idźcie na górę, bo warto. Mega warto. Ja naprawdę będę, jeśli oglądasz to, chłopaku, którego spotkaliśmy, bardzo Ci dziękujemy, że nas namówiłeś, żeby tam iść. No, serio. Serio? Ja bym nie weszła, gdyby nas ten chłopak nie... Znaczy nie powiedział, że warto. No. Myślę, że tam dronem przelecimy, też będzie. I tak będziemy wysoko i tak. Ale było tak warto. Sztos. Dobra, teraz kolejna miejscowość, gdzie jedziemy. Też taka piękna po prostu. To za chwilę zobaczycie. Ile tam mamy mniej więcej drogi? Sprawdzać? 8 minut. A, no to bliziutko jesteśmy. Tak, bo będziemy teraz po kolei od miejscowości. Tak, no teraz jesteśmy praktycznie na samym końcu Lofotów. Jeszcze dalej jest tylko miejscowość A. Miejscowość, która nazywa się A. Jest jeszcze kilka jakichś takich mniejszych. Powiedzcie mi, czy ktoś kiedykolwiek z Was słyszał miejscowość o nazwie A? Ale to się może wymawia jakieś No na pewno się inaczej wymawia, ale to jest jedna literka. Totalnie tylko jedna literka A. Nigdy wcześniej na tym nie słyszałem i właśnie to jest w podróżach niesamowite. Ile byście świata nie zobaczyli, zawsze Was coś jeszcze zaskoczy. Właśnie stoimy, bo pada. Ale miejmy nadzieję, że zaraz przejdzie, bo to już dzisiaj drugi dzień, drugi dzień, tylko drugi raz. No i mamy nadzieję, że będzie zaraz lepiej. Ale raz nas zlało. No. Drugi raz na szczęście nie byliśmy w samochodzie. Ale chodzi o to, że tutaj naprawdę no może nie potrzebujemy na 100% słońca, ale dobrze było, jak było słońce, bo wtedy ta woda tutaj po prostu ma taki kolor, jak nie wiem, na jakichś Karaibach po prostu. Zresztą to wczoraj mogliście zobaczyć w odcinku, jaka woda tutaj jest. Jakby ktoś myślał, że my jesteśmy tacy bez energii, to bardzo jesteśmy zmęczeni tym trekkingiem dzisiejszym. Super było, ale to jest takie... A też nie koniec, bo później za 3 godziny idziemy jeszcze na siłkę. Nie ma lekko. Trzeba trenować ile się da, bo robimy formę życia. Tak, a ja sobie jogę może zrobię. Tak, robimy formę życia w podróży. Ale wiecie co, to jest tak niesamowite miejsce, że tu nawet jak jest deszczowo, tak nie wiem, powiedzmy taki mroczny klimat się robi, to ma taki... Ciekawe jak tu w zimie musi wyglądać, jak tu wszędzie z biało od śniegu. Nie no, to jest tak niesamowite miejsce. Trzeba tu przyjechać w zimie jeszcze. To jest na pewno top 1 w Europie na 100%, a jeden z takich top miejsc. No zobaczymy jeszcze jak to w przyszłym roku Islandia, ale jak na razie to tak, no pewnie tak. Cudownie jest. A to jeszcze nie koniec. Jeszcze mam parę dni w Norwegii. To dopiero początek. Tak jest. Ale śmierdzi. Przyjechałem wam właśnie pokazać, jak suszą ryby. Ale smród, szok. Patrzcie. Od same głowy się suszą. Ja pierwsze lewali. Wszędzie same głowy tylko. Patrzcie, ile tego tu jest.
naciąga, serio. Ja nie jestem ogólnie wrażliwy na jakieś takie smrody, ale tu jest okropnie. Uff. Wpadłem właśnie na świetny pomysł, bo po zobaczeniu Lofotów do kolejnego miejsca, do którego jedziemy, mamy 16 godzin drogi. I nie byliśmy tego świadomi, ani trochę. Dopiero przed chwilą to sprawdziliśmy. Wiedzieliśmy, że jest daleko, ale... Ale nie aż tyle. No, No to jest przesada. Fuj, cały czas tu śmierdzi tym. Ale dobra, mniejsza z tym. No, chyba pani zauważyła, że się skrzywiam, bo się zaśmiała aż. No i teraz stwierdziłem, że w sumie czemu promem by nie przepłynąć, może jakiś prom jest. No i właśnie znaleźliśmy. Taki? Znaczy znaleźliśmy, wiemy, że jest taka trasa, ale czy on płynie, to się okaże. I zamiast jechać 11 czy 12 godzin, możemy płynąć w 3. Po prostu przecina. I miejmy nadzieję, że się to uda. No i przyjechaliśmy teraz na kolejne piękne miejsce, ale niestety nie ma słońca. Z Flagstad. Woda. Postaram się wlecieć. Może jeszcze nam się uda przed deszczem, bo co chwilę leje. Kolejne miejsce ładne, ale widzicie, no jak pada, to pada i macie taki bardziej mroczny klimacik tego miejsca. No ale zdecydowanie jak tu traficie na ładną pogodę, to jest taki sztos. Tak w ogóle to nie patrzcie na to co jest za mną, bo my wszystko wiemy, gdzie co jest. I to jest najważniejsze. A powiedz, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego jest ten bałagan? Dlatego, że tak syfisz? Nie! A poza tym to nie jest tylko mój, tylko nasz, ale to jest dlatego, żeby zmylić złodzieja, żeby nikt nie chciał nas okraść, bo jak zobaczy taki bałagan, to nie będzie wiedział, za co się zabrać. Pomyślę, że takie zbieracze po prostu jeżdżą i zbierają jakieś wszystko, co znajdą tylko. Śmietnik. Śmietnik mają i Śmietnik. Szkoda się włamywać nawet. No i tak to wygląda. No. Możecie nam wierzyć albo nie, no wasza sprawa, ale to wszystko ma swój cel, pamiętajcie. O to głównie chodzi. To dla naszego bezpieczeństwa. Ale zobaczcie, kiedyś będziemy mieć campervana. Tak, kiedyś będziemy mieli. Nie wiadomo jeszcze kiedy, ale kiedyś będziemy mieli. Trzeba to po prostu przyciągnąć. Przyciągam. Na razie mamy campervana mini. Takiego niskiego trochę, ale wszystko w nim mamy, to co trzeba. Małego. Kuchnię mamy. No. Szafę mamy. Łóżko mamy. Ty nagrywaj lepiej drugą stroną. Namiot mamy, wszystko mamy. Ale pięknie tu jest. No. Wodospady, śnieg. Jak oglądaliście kiedyś jakieś takie baśnie albo coś takiego, jakieś baśnie braci Grimm, to jest totalnie moim zdaniem taka kraina baśniowa. Tutaj powinny zaraz nam jakieś trolle wyskoczyć, jakieś wróżki, rycerze. Troll! Dobry żart, co? Niezły suchar. Przyjechaliśmy do kolejnego wspaniałego miejsca na Lofotach, ale niestety taka ulewa jest. A tutaj jednak potrzebowalibyśmy słońca. Albo chociaż żeby nie padało. No, albo chociaż żeby nie padało, a niestety leje. Ale wy sobie zapiszcie to miejsce obowiązkowo. Tutaj wam możemy pokazać właśnie. To jest nazwa tej miejscowości, do której przyjechaliśmy. Jest cudownie, ale nie dzisiaj. No i pokażemy wam, jak miało to wyglądać, a jak wygląda. Tak, przyjechaliśmy zobaczyć takie piękne miasteczko. A mamy takie. Oj, to chcieliśmy zobaczyć. No właśnie, to boisko. Ej, ale to boisko znajdźmy. Ja wylecę dronem, musimy je znaleźć.
Tutaj też wszędzie możecie zobaczyć rybki, jak się suszą, ale tutaj za to... Tam były głowy, a tutaj nie ma głów. Ale serio to wygląda jak jakieś, nie wiem, jakieś ubrane zwierzątka, nie ryby. To mi się wydaje, ale chyba tak. Ale na co ci to wygląda? No ja wiem, że to są ryby. No, ale nie wyglądają. Znaczy dobra, no ogon z tyłu, dobra. Ja nie wiem, dla mnie wyglądają. Chodzi mi o, nie patrząc na ogon, to w dół. Ma takie coś jakby łapki. A więcej niż jedno zwierzę to... Takim. Wiecie, ile jest więcej niż jedno zwierzę? Takim. I możemy wam tu potwierdzić, jak byliśmy w Butanie. Ile to było? Miks 5 zwierząt? Dużo. Bardzo. Dużo, za dużo. Właśnie sobie próbujemy ogarnąć statek, żeby przepłynąć, żeby skrócić sobie trasę o trochę godzin. I nie mamy pojęcia, gdzie się bilety kupuje. Wszystko pozamykane. Powiem wam tak, no to są naprawdę uczciwe ceny. Uczciwi, tak, to ludzie. nie ma co oszukiwać. No, nie płyniemy problem tam, gdzie zamierzaliśmy. Pokazało się, że tam nie płynie akurat. Ale wiesz, darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. Tak, płyniemy. I tak zaoszczędzimy jakieś 10 godzin. Może nie, mniej, 6. No, ale za darmo. No właśnie, bo cena to jest za darmo. Za darmo. Wyjeżdżamy. Mamy jakieś 2 godzinki. Nie wiem, czy musimy w aucie siedzieć, czy będziemy musieli wysiąść. Ja wolę w aucie. No, może coś zjemy, albo się napijemy tam. Jest 22:30, więc Tak. można być w piżamie. Elegancko. Trzeba coś do picia wziąć. No, całkiem elegancki prom. To i tam sobie pooglądamy na YouTube. 2 godzinki będziemy płynąć. I będziemy. Ale nie będziemy niestety tam, gdzie planowaliśmy, bo tam nie płynął prom. Także później stamtąd, ile mamy godzin drogi? 16. 16? W ogóle wiecie co? My jesteśmy mistrzami, my jesteśmy najlepszymi podróżnikami, mistrzami planowania i w ogóle. Dzisiaj wiecie, wyjeżdżamy sobie tam z tego pierwszego miasta Lofotów i tak leje. Dobra, to sprawdźmy, ile mamy do kolejnego miejsca. 16 godzin z promem. Ja mówię, co? A bez promu ile było? 20 ile? Nie no, musieliśmy przez Szwecję jechać. Przez Szwecję byśmy musieli jechać, żeby... 25 godzin. Ani ja, ani Aliza nie byliśmy tego świadomi. Tak, bo my sobie, czy ja pozaznaczałam na mapie punkty, no okej, będziemy, nie wiadomo, u nas wszystko tak bardziej na spontanie, bo się przesuwa. Myślę, dobra, to ja nie będę nawet planować, kiedy będziemy, w jakim dniu, bo to i tak się poprzesuwa, więc nie ma sensu. A, no... się tak poprzesuwało, że teraz naprawdę musimy jechać cały czas. Ja się śmiałam, że my już być może musimy na to wesele wyjeżdżać. No, nie dużo brakowało, żeby tak było. Jeszcze 2 dni opóźnienia i tak będzie. Jakiś taki ucięty. Siemanko w piąteczek. Mój driver. Wiecie jak to piątek, to już weekend, chleje cały czas, nie. Dzisiaj jest piątek? No piątek dzisiaj, no. Znaczy przez przypadek się dowiedziałem, aktualnie ktoś napisał, że jest piątek i idzie na imprezę. No, dobra, żarty żartami, dopiero przed chwilą wstałem. Nie mogłem się dzisiaj normalnie obudzić, jestem tak już zmęczony. Ze względu na to, że cały czas się trenuje i po prostu jazda, trening, zwiedzanie i filmy i jest dojazd. Ale nie o tym teraz.
racji tego, że zamieniliśmy się rolami, ale z driverem to jestem kucharką. Znaczy, chciałem powiedzieć szefem kuchni. Konserwa turystyczna, jak to u dobrych turystów. Turystów z Polski. Nie dlatego, że nie mamy, tylko dlatego, że lubimy. Żeby nie było. Żeby ktoś nie zarzucał, że ja mam konserwę, bo nie wiem dlaczego. Lubię. Lubię to jem. Ja też. Bardzo lubię i pasztet też. No właśnie. Zresztą my tego nie mamy normalnie na co dzień, jak jesteśmy w podróży. Tak, dla nas to jest atrakcja. Dla nas to jest atrakcja i super, że możemy sobie zjeść. Niestety od wczoraj, jak zaczęło padać, tak pada cały czas. Dużo ładnie miejscowego minęliśmy ze względu na tę pogodę. No bo znaczy jechaliśmy tamtędy, no ale po prostu padało, no i bez sensu. Do kolejnego miejsca, czyli do Doliny Trollów. Ja nie wiem, co mamy kolejne teraz. Jedziemy na południe, no. No już na południe zjeżdżamy, mamy daleką trasę w sumie od promu. 12 godzin jazdy, także cały dzień w trasie, ale będziemy się gdzieś po drodze zatrzymywać, żeby wam coś pokazywać. Ogólnie Norwegią jesteśmy zachwyceni. Serio. Ja tylko mam nadzieję, że ten deszcz w końcu przestanie padać ze względu na to, że jak będziemy szli na trekking na Trolltungę, że będzie pogoda spoko. Bo w deszczu iść nie widzę się tam. Nawet nie mamy butów. No, nawet nie mamy butów, nie mamy nic. No, mamy jedynie konserwę. Dojechaliśmy właśnie na 66 stopień szerokości geograficznej, jesteśmy na Arctic Circle. Tak, czyli jesteśmy na Arktyce znowu. Znowu w sumie jesteśmy cały czas, bo teraz nie będziemy wyjeżdżać, bo jedziemy w dół. Czyli byliśmy cały czas, odkąd wyjechaliśmy do Laponii. Byliśmy w Finlandii. No, na Arktyce, a ja w klotkach. Nic nowego. Nie, no wiecie jak jest. Jak jedziemy cały czas samochodem, w butach się nie da. Trzeba być w klapkach. A zresztą mi tam nie jest zimno. Trochę śniegu jeszcze zostało tutaj. Renifer. Kurczę, muszę to na pewno wrócić w zimie. Na 1.000.000%. Zobaczcie, Arktykę w zimie. No i drodzy Państwo, znowu mamy pogodę. Coś cudownego. O 22. Po całym dniu podróży w deszczu. Jest słońce, jak już dojeżdżamy. Ale to dobrze świadczy, bo może będziemy mogli spać w namiocie. A druga sprawa, może to będzie ładna pogoda. A na tym nam zależy. No i tak, u nas pierwsza w nocy.
Jasno jak jest, jasno. Jasno jak jasno. Ciemno się raczej nie zrobi. Mamy jeszcze jutro 4 godziny, żeby dojechać do drogi troli albo doliny troli, jakoś tak. Plus dodatkowo coś tam sobie pozwiedzamy, a w kolejny dzień idziemy na Trolltungę. Dokładnie tak. Nie mogę się doczekać tego miejsca, bo zawsze na internecie, jak widziałem filmiki stamtąd, to mi się marzyło, żeby tam pojechać. No. Chyba za 2 dni zrealizuję to marzenie. Kolejny dzień, sobota. Zaczynamy od treningu. Elegancka kolekcja. Uwielbiam trenować z rana. Dla mnie trening właśnie najlepszy jest zaraz jak się wstanie, zjeść szybko kawa i od razu. Mam najwięcej siły i najbardziej mi się chce, bo później z czasem im jest później, no tym mniej się chce. Chyba że jestem w Tajlandii, to tam jak się trenuje 2 razy dziennie, to wiecie, ta głowa i tak jest nakierowana, że i tak się idzie na ten drugi trening, no to trochę inaczej to wygląda. Dzisiaj siła. No i pozdrawiamy z pięknego miasteczka Trondheim. Mieliśmy tutaj w ogóle nie przyjeżdżać, ale ze względu na to, że chcieliśmy zrobić trening i teraz muszę wysłać materiał, to się zatrzymaliśmy na chwilę. Parkingi tu są drogie, zresztą tu jest wszystko drogie. Za godzinę parkingu 20 zł. Nieźle. Wiecie, co mnie zaskakuje w takich krajach? No I to wiem, samo... Co? No, że nie ma Wi-Fi nigdzie. No tak. Ja jestem w takim samym szoku. Nigdzie. Wiecie co? Każdy by sobie pomyślał, Europa, tak cywilizowany kontynent, rozwinięty, wiecie, totalnie. Jaki kraj? Kontynent. Tak, Chodziło mi, że... Ty powiedziałeś dobrze, ja powiedziałem źle. Bo mnie zamotałeś teraz. I możecie sobie pomyśleć, że internet powinien być po prostu wszędzie. Gdzie nawet na przystankach autobusowych, tak jak to działa w Azji, że internet po prostu odpalacie i macie internet. Wszędzie jest, no. A tu idziecie do restauracji Wi-Fi? Nie ma. Do kawiarni Wi-Fi? Nie ma. Jedziecie zasięgu? Też nigdzie nie ma. Znaczy dobra, nie wszędzie, ale w wielu miejscach. Bardzo słabo. W porównaniu do Tajlandii to jest po prostu niebo a ziemia. I to samo nas zaskoczyło w Australii, gdzie każdy by sobie pomyślał, Australia, wow. Tak. Tam prawie nigdzie nie było neta, tak żeby w miastach oczywiście, no wchodziliście, to gdzieś było, ale w restauracjach wielu, kawiarniach też wielu nie było. I to jest właśnie przewaga Azji nad resztą, że tam wszędzie tam macie wszędzie internet. Nie tylko południowo, no tak, no dobra, no może gdzieś tam tak jak Pakistanie też prawda, no tak, ale w tych rejonach, gdzie my mieszkamy, to jest ta przewaga, że tam wszędzie macie ten internet. Ja wiem, że ktoś powie, internet nie jest najważniejszy do życia. Dla nas jest, bo my pracujemy na internecie i na przykład teraz jak musimy popracować, to nie mamy wyjścia, musimy chodzić i szukać po prostu od miejsca do miejsca i pytać się, czy mają Wi-Fi. Wiecie co? Bardzo fajne jest to miasteczko Trondheim, poprawcie mnie, jeżeli źle to wymawiam, ale jak tu jest ładnie, naprawdę. Jest spoko. I w ogóle znowu pogoda się zrobiła, także jesteśmy mega zadowoleni. Pani powiedziała, że gdzieś tutaj po prawej stronie parasolki, po lewej kwiatki, to iść tam, gdzie kwiatki. Nasz ulubiony tajski sklep. Znaczy to nie jest tajski, tylko ulubiony w Tajlandii. O, źle powiedziałem. O, tu są kwiaty, czyli to tu. Aha, tak. Parasolki. Dobrze mi wytłumaczyła. Po prawej parasolki, po lewej kwiaty, iść tam, gdzie kwiaty. Jesteśmy właśnie w miejscowości Trondheim. Nie wiem, czy dobrze wypowiadam, ale to jest nieważne. Jeśli młodsza widownia, która tutaj nawet nie młodsza, w moim wieku, albo troszkę starsi, troszkę młodsi, wiedzą, co to za historyczne miasto dla polskiego MMA, dla całego europejskiego, a nawet dla światowego MMA. Tutaj, jak były nielegalne walki MMA, jeden z naszych zawodników, czyli Bonus BGC, walczył tutaj. Mimo tego, że było zakazane, to on tutaj walczył. I wiecie dlaczego Bonus w ogóle? Bo jak wygrał walkę, nielegalną oczywiście, bo te były nielegalne, wszyscy krzyczeli Bonus, Bonus. Tutaj się nauczył swoich kozackich technik, kołowrotek, luj ogłuszacz i nie tylko. Także wiecie, o czym mówię. To zaszczyt tutaj być. Pozwiedzajmy. Dobra, a teraz powiedz coś dla normalnych ludzi. Żartowałem. Chodzi o co? Bo ja na przykład nie wiem. Nie żartowałem. A. Wpiszę sobie, to jest dla ludzi, którzy wiedzą, kim jest Bonus BGC. No. I którzy
są dziećmi internetu jak ja. Czyli nie dla takich jak ja. Tak, a tak naprawdę to miasto to jest trzecie największe miasto w całej Norwegii. Co? A, czytałem, że kiedyś to bardzo dawno temu, w X wieku to była stolica wikingów właśnie. No idziemy sobie trochę pozwiedzać i później ruszamy dalej. W Dolinę Trolla. A że jechać do Doliny Trolla, tak jak powiedziała nasza znajoma Kasia, trzeba wyglądać jak trolle. Także niestety dzisiaj się już wykąpaliśmy i to był nasz największy błąd. No trudno. Będziemy takimi udawanymi trollami. Słuchajcie, obecnie Trondheim jest kojarzony głównie ze sportami zimowymi, bo oprócz tego, że tutaj są trasy biegowe, to jeszcze tutaj są skocznie narciarskie i wiele konkursów się tutaj odbywało, na których też byli polscy zawodnicy. No Skoczkowie. Skoczkowie? Zawodnicy, skoczkowie. To jest źle? Zawodnicy? Zawodnicy? No też chyba. No. Zawodnicy różnych konkursów, no nie wiem. Wydaje mi się, że to jest poprawnie, ale... A oprócz tego jest to po prostu bardzo fajne, takie przyjemne miasteczko, mimo że jest to trzecie właśnie co do wielkości miasto w Norwegii. To jest naprawdę, nie ma takiego, wiecie, zgiełku miasta, tylko jest tak przyjemnie, spokojnie. A jeszcze teraz jak jest słoneczko, to już jest w ogóle cudownie. Petarda. Idziemy teraz na główny plac i zaraz wam go pokażemy. Idziemy teraz na plac. Jaki? Torvet, czyli główny plac miejscowości tutaj, Trondheim. Trondheim. A tutaj możecie zobaczyć pomnik Olafa Tryggvasona, nie wiem czy to wymawiam dobrze, który był założycielem miasta i był też królem Norwegii w latach 995 i do 1000 roku. A, czyli wtedy, kiedy właśnie to Trondheim było stolicą. Tak, tylko wtedy Wikingów. Tak, tylko wtedy nosiło inną nazwę, Nidaros się nazywało. Ja nie wiem, ale ja cały czas jak słyszę tą nazwę Trondheim, to się tylko kojarzy z jednym typem. Ja wiem, że jak ktoś nie wie o co chodzi, to dla niego nie będzie śmieszne, ale ci wszyscy, którzy wiedzą, a myślę, że wielu mam widzów takich tutaj, którzy wiedzą o co chodzi. Ale tu jest fajnie. To jest... A słyszałam też, że bardzo dużo tu jest studentów i młodych ludzi i że ogólnie to miasto jest takie, no żyje życiem, dużo festiwali jest tutaj organizowanych. O, a to chyba jest ta główna ulica, nie? No nie wiem, ale dzisiaj w ogóle i tak jest ten festiwal, nie festiwal, to święto przesilenia letniego, była cały weekend, tak? Czy wczoraj to tylko było? No właśnie ciężko powiedzieć, ale ogólnie oni świętują tutaj właśnie to przesilenie letnie tym, że robią takie wielkie ogniska. A po co tu jest alpaka? Bo może my w Peru jesteśmy. To był taki teleport. Na sam koniec, jeszcze zanim stąd ruszymy, trzeba zobaczyć coś pięknego. Ale super to wygląda. Fajnie to, że są różne kolory. O. Pozdrawiam chłopaki z Polski siedzą.
No musicie zobaczyć, jak to tu ładnie wyglądają te kolorowe domki. Ruszamy w trasę. Mamy teraz około 4 godzin. Trzeba dojechać do kolejnego punktu. A jutro już chcemy iść właśnie na język trolla. Czyli na jedną z największych chyba atrakcji tutaj, albo najbardziej popularnych. A przynajmniej na jedną z takich, które najbardziej chciałem zobaczyć. Właśnie z tym kojarzy mi się Norwegia. Kempingowe rewolucje. Chicken masala, my friend. Odcinek 524. Co dzisiaj? Indian food. O, dzisiaj indyjskie. Niam, niam, niam. Patrzcie, jakie piękne widoki tutaj są. Jazda przed Norwegię naprawdę sztos. Tylko brudna szyba jest trochę, ale tak to jest ok. No i patrzcie, to jest dalej inne oblicze niesamowitej Norwegii. Piękne wodospady. I chałupa do sprzedania, jakby ktoś szukał. Trochę trzeba wyremontować. A przed nami góry ze śniegiem. Widzicie to? Czekajcie. Co tam dzisiaj szef kuchni robi? No, naleśniczki. Naleśniczki z bananem A jest suche. i do tego pyszny nudlow. Nie wiem jak to. Chyba trzeba pojedynczo. Nie no, bez przesady, tylko podgrzać. Wszystko są zrobione. Jak nie czas masz, tylko podgrzać. Okej, szefie kuchni. Ale to wam tak polecam. No. To jest złoto po prostu. Najlepszy smak chyba jaki jest. Biała czekolada i malina. I kokos. No i właśnie zaraz, nie wiem czy już wjeżdżamy, czy zaraz będziemy na Atlantic Ocean Road. Bardzo znany fragment trasy tutaj w Norwegii. Pięknie tu jest.
jak Wam się trasa podobała z góry? Dla nas niesamowicie pięknie. Warto było tu na pewno przyjechać. No a przed całym mostem już zaczął mi dron spadać. Trzeba było się zatrzymać i go łapać. Dobra, to było tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Trzymajcie się. Powiem jeszcze tylko tyle na sam koniec, że właśnie ta trasa tutaj, na której jesteśmy w 2007 roku przez The Guardian, nie wiem jak to się wypowiada, została ogłoszona najpiękniejszą trasą na świecie, a najpiękniejszą trasą samochodową na świecie. No i zresztą z góry można było to widzieć. I podobno jeszcze ciekawie jest tutaj podczas sztormu, ale też zarazem bardzo niebezpiecznie. O, fajna forecha. Właśnie też czytałem na ten temat, że dużo osób, sprzedawców samochodów lub różnych marek robi sobie tutaj reklamę na tej trasie, no bo jest tak malownicza. Dzięki wielkie, trzymajcie się, do następnego i pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, komentarza i lajka.